Jak wiecie z poprzednich odcinków, ktoś nam wbił na miejscówkę, zabrał nasze schronienie, naszą plandekę, no i nie chcemy, żeby to się znowu powtórzyło, gdyż będziemy testować dużo ciekawego sprzętu na przestrzeni kolejnych odcinków. Chcemy znaleźć nowe miejsce na obóz, ale takie, którego nie znajdzie nikt inny oprócz nas. Najlepiej sobie zawsze spojrzeć na mapę danego terenu topograficzną, no i zaobserwować, gdzie są ścieżki leśne, gdzie są dukty, gdzie są szlaki, znaleźć taki skrawek terenu jak najszerszy, bez tych szlaków, udać się w sam środek tego miejsca i z tego miejsca, z tego środka dopiero zacząć rozglądać się za miejscem na obóz. No jesteśmy w miarę osłonięci lasem naokoło, ciężko takie miejsce wykryć, no ale zauważcie, że no właśnie, wszystko znajduje się tutaj w dole, w Niecce. Kiedy tylko nadszedłby deszcz, to mielibyśmy obóz w kałuży, w jeziorku, no dlatego musimy niestety minąć również to miejsce, przejść dalej naprzód w ten teren poza szlakami, szukać dalej odpowiedniego miejsca na obóz. Tam teren zdaje się podnosić i będziemy się kierować właśnie tam i tam poszukamy odpowiedniego miejsca na obóz. No i mamy przeszkodę, śliskie i to bardzo śliskie. Na pewno straciłbym równowagę próbując przejść po tym pniu. Okrakiem też nie przejdę, no bo jest za nisko. Przeszkoda naturalna. Będziemy znajdować się za fosą. Myślę, że nie będę musiał posiłkować się tym pniem. Jest tutaj na tyle wąsko, że powinienem doskoczyć tam na brzeg. Tam jest w miarę sucho. I trzeba tylko nabrać rozpędu. Miejsce całe skopane jest przez zwierzęta, jak widzicie. Tutaj widać, że są to ślady dużej zwierzyny. Łoś albo jeleń. Ciężko mi powiedzieć. Pełno poprzewracanych, gnijących, butwiejących pni. Po tym poznajemy zawsze ten dziki las, ten, który nie jest stale uprawiany, ten, po którym turyści nie krążą, no i nie kradną naszych plandek. Tutaj bajorko, no i na pewno taplają się tutaj dziki, albo zwierzęta przychodzą pić wodę. Także również od tego miejsca chcielibyśmy być w pewnej odległości, dlatego to też nie jest dobre miejsce na obóz. Idziemy jeszcze dalej. Cały czas szukaliśmy takiego miejsca, które będzie osłonięte od dróg, od ludzi, tak żeby było ciężko zauważalne, ciężko dostrzegalne. No i myślę, że właśnie jesteśmy w takim miejscu. Tutaj wszędzie, z każdej strony otacza nas ściana lasu. Tutaj, z tej strony, otacza nas wzniesienie lekkie terenu. No i sami popatrzcie na to tutaj miejsce. Te drzewa tworzą półkole, które będziemy mogli obudować tutaj gałęziami z tej strony, z tej i z tej, tworząc ścianki refleksyjne, które będą odbijać nasze własne ciepło, ciepło ogniska i kumulować je właśnie tutaj wewnątrz. Niestety nie jest to miejsce idealne. Sami zobaczcie, co mamy tutaj, zaraz obok. No jest to legowisko dzikiej zwierzyny. 360 gram waży coś takiego. W ładnym futerale, przenośnym. Także naprawdę poręczna rzecz. Tak wygląda to schronienie. Jest ono w maskowaniu. Nie budujemy tym razem na bazie popularnego parakordu, tylko na bazie zwykłego sznurka turystycznego. Jest on lżejszy niż parakord. Dobra, na razie prowizorycznie tutaj przewiesiliśmy sobie naszą plandekę na tym sznurku. I jak widzicie, teraz musimy napiąć sznurek. Ten luźny koniec liny składam na pół. Oplatam kilkukrotnie całość. Następnie luźną końcówkę linki przez to ucho przeplatam i całość ładnie zaciskam. Linka jest luźna, chcę ją napiąć, łapię za ten węzeł i ciągnę. Tutaj ją wybieram, tutaj zaciągam i ten węzeł nie cofa się, linka się napina. Kilka słów na temat samego tarpa od firmy MFH. Czym różni się od plandeki? Przede wszystkim ciężarem i gabarytami. Jak już pewnie zauważyliście, fajnie jest sobie obozować z plandeką taką za 15 zł, bo jest to naprawdę tanie rozwiązanie. Natomiast jeżeli przemieszczamy się w terenie, jeżeli co chwilę gdzieś musimy wybudować ten obóz, no to niestety taka plandeka po pierwsze swoje waży, a po drugie, co ważniejsze, dużo miejsca bardzo zajmuje. Jeżeli ją poskładamy, to ona rzeczywiście tego miejsca sporo zajmuje w plecaku. Natomiast taki tarp materiałowy z poliestru wysokogatunkowego, no to jest, jak sami widzicie, leciutki kawałek
szmatki całkowicie wodoodpornej. No nie całkowicie, 1500 mm słupa wody to jest taka wodoodporność, która zapewni nam komfort tutaj podczas obfitych opadów deszczu. No więcej nie potrzebujemy, nikt wiadrami wody na to nie będzie lał. Całkowita wiatroszczelność. Taki tarp jest fajnym rozwiązaniem też dlatego, że mało miejsca zajmuje w plecaku. No mieści się w takim futerale, więc rzeczywiście to nawet nam wejdzie gdzieś do bocznej kieszeni. Do tego sznurek, lżejszy nawet niż parakord. Taki sznurek zajmuje również mało miejsca, jest to szpulka takich rozmiarów, już widzieliście wcześniej. Także no, ten sznurek możemy nawet tutaj do tego futerału sobie wsadzić razem z tarpem. No i zyskujemy schronienie naprawdę bardzo minimalistyczne, które mieści nam się w zwykłym, malutkim plecaku. Do tego jeżeli mamy jakiś letni, cienki śpiwór, no to naprawdę możemy zamknąć się z zestawem do nocowania w terenie w malutkim takim oto plecaczku. Także świetne rozwiązanie, jeżeli ktoś praktykuje survival całkowicie minimalistyczny. Tę płachtę biwakową specjalnie rozpiąłem w taki klasyczny sposób, niezbyt stabilny. To jest wszystko prowizorka, tylko podgląd na to, jak ten obóz będzie wyglądał, łącznie tutaj z otoczeniem go przez ścianki refleksyjne. Bardzo zależałoby mi na Waszych propozycjach odnośnie tego, jak ten obóz dalej rozbudowywać. Jakie palenisko zastosować w tym miejscu, jaki rodzaj ogniska sprawdzi się najlepiej właśnie w takim otoczonym obozie. Zależałoby mi również na tym, żebyście podali propozycję tego, w jaki sposób rzeczywiście rozpiąć ten tarp w tym miejscu. Jaki sposób rozpięcia tarpa sprawdzi się tutaj najlepiej. Być może na sztywnym stelażu, być może całkowicie inny układ niż ten tutaj. Być może przyda się jeszcze jedna płachta. No to wszystko będziemy sobie ustalać, mam nadzieję, w komentarzach. Bardzo zależałoby mi właśnie na Waszych propozycjach odnośnie tego. Jeżeli propozycji konkretnych nie będzie, no to wtedy będę działał po swojemu. No i oczywiście będziemy tutaj w tym obozie testować produkty ze sklepu Millworld. Jest cała masa nowych produktów. Przyszła niedawno do mnie w wielkiej paczce ze sklepu. Wypiszę je wszystkie po kolei w komentarzu lub w opisie filmu. No i postarajcie się również napisać mi, które produkty interesują Was najbardziej. Być może zrobimy przegląd kuchenek, jeżeli takie Was interesują. Być może innego rodzaju sprzętu. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.